No cześć, witam w kolejnym odcinku z serii Rozbudowa makiety. Dzisiaj zajmiemy się przyklejaniem torów. Jak widzicie, skończyliśmy ostatnio na polaryzacji krzyżownic i okablowaniu torowiska. Dzisiaj zajmiemy się docięciem bocznic i przykleimy sobie tory. I taki dzisiaj będzie w sumie najprawdopodobniej trochę krótszy odcinek. Tak więc na początku zmierzyłem sobie dokładnie, gdzie mają tory leżeć, tak żeby było równo, fajnie i symetrycznie. Porysowałem sobie takie, nie wiem czy to będzie widać, o tutaj takie kreski, gdzie ma tor leżeć z jednej i tutaj na przykład z drugiej strony. Okazało się, że nie jest to tak idealnie równo z tym z korkiem, ale tak jak mówię, tu chwilami wychodzi na to, że korek ma minimalnie krzywo przyklejony, ale to nie szkodzi, tak będzie to zaszutrowane. Także nie zawsze się tak fajnie przewidzi, zwłaszcza jak już się, tak, że tak powiem, dopina te wymiary wszystkie na tip-top. I teraz jest, o, tutaj jest jeszcze jeden znaczek i tak ma to leżeć. Kleić będę tym klejem uniwersalnym. Jak on się nazywa? Zaraz jeszcze raz go przypomnę. Tak, uniwersalny polimerowym. Więc jak posmaruję korek, to będę miał jeszcze troszeczkę pola manewru, jeżeli chodzi o przemieszczanie tych torów. Będę sobie mógł nimi ruszać. Najpierw się zajmiemy zwrotnicami. Także ja sobie to poodpinam delikatnie, żeby mi to nie przeszkadzało. Muszę to robić delikatnie, bo tam już mi z tamtej strony trzymają mi już kable, więc ciężko wchodzą te złączki dobrze spasowane jeszcze, bo nowe, więc jak już złapią, to już dobrze. Tutaj tą i tutaj zostanie mi jeszcze ta. Tak, to sobie troszeczkę dam na bok, bo mogę to zrobić. Tam mam, pamiętacie, nagiętko jak robiłem lutowanie do torów? Właśnie po to, że teraz mogę delikatnie ruszać. Tutaj pokażę może. O, mogę tutaj delikatnie ruszać tymi dorami i mi się nie uksyje lód. Dobrze, i teraz tą część, tą tutaj część po prostu delikatnie podniosę na tych kablach, podsmaruję klejem. O, wezmę sobie taki, jak to mówię, patyczek do lodów. O, tak na kablach to zrobiłem, bo to musi być tak naprawdę tylko lekko przyłapane. Nie muszę walić tego kleju nie wiadomo ile. Taki patyczek sobie wezmę od lodów, czy też do mieszania mieszadełko z kawy i lecimy delikatnie. Sobie tutaj naniosę tego kleju delikatnie, naprawdę delikatnie, bo to ma być tylko przyłapane powolutku. Ja sobie to delikatnie rozsmaruję. O. Delikatnie tylko rozsmaruję. Tu z tymi bocznicami troszkę jest to karkołomne, bo te tory po prostu tak wiszą w środku niefajnie. Nie bardzo jest co z nimi zrobić. Przepraszam Was, będzie chwilę trzęsło. Dobrze, teraz tu. Dobra. Takie nitki się czasami ciągną z tego, ale to nie szkodzi, bo to jest tutaj bardzo łatwo odłupać, czy też te nitki po prostu się potem ukruszają i można je zdjąć palcami potem. Nic się z tym nie dzieje złego. Tu uważamy oczywiście na
na miejsca, w których będą napędy. No, myślałem, że to będzie mi łatwiej dostępne, ale tu jednak będę się musiał troszkę nagimnastykować. A nie chcę tego kleju walić nie wiadomo ile. O, zawsze coś tu się podsmaruje. Od razu tutaj na ten mały kikut tutaj. I teraz jedziemy tu. Dobrze. Troszeczkę. Jest. Teraz nitkę ściągamy, bo to się takie nitki potrafią robić. I przechodzę sobie na drugą stronę. Tutaj sobie na patyczek delikatnie wycisnę, bo tu już się robi ciasno. Mi kapnęło troszkę, ale to nie szkodzi. Mógłbym to wszystko jasne podnieść, ale nie chcę tego robić, bo mam fajnie dopasowane te dziurki, przez które przechodzą kabelki przylutowane do polaryzacji krzyżownic. I nie chcę ich niepotrzebnie nimi szarpać. Więc nie wiem, czy mnie tu jeszcze widać. Tu chyba jeszcze widać. Tak. I jeszcze ostatnie nałożenie chyba. Tak. I od tej strony tak delikatnie tam jeszcze spróbuję wcisnąć. Tak jak mówię, nie musi to być super idealnie przyklejone, bo to będzie i tak zalane wikolem. Tu chodzi o to, żeby podczas szutrowania tory się nie ruszały. Dobrze. Na razie odstawiam klej. I teraz kładziemy. Te nitki wszędzie tu są. O. Dobra, zebrane. I powolutku te druciki musimy równocześnie. No z tyloma zwrotnicami to się jeszcze nie bawiłem, że tak powiem, na raz w jednym miejscu. Tak. O. Jeszcze tu opadło, opadło. W porządku. Jest, jest. Przykleiło się. I teraz co robimy? Ciężarki. Na pewno ciężarek tutaj, bo mi pręży. Więc muszę mieć tutaj ciężarek w tym miejscu. Teraz tak. To dociśniemy delikatnie i sprawdzamy, czy chodzi luźno, czy nam się nie skleiła iglica. Ok, pasuje. Tu widzę, trzeba będzie ciężarek. Dobrze, delikatnie. I następna iglica. O. Tutaj troszeczkę. Dobrze. I ciężarek. Chodzi iglica? Tu chodzi? Chodzi. Dociskamy. Tu dociskamy. Iglica chodzi pięknie. Tu chodzi pięknie. Dobra. No i co? Za chwilkę zabieramy się za części już, że tak powiem, proste. Same łuki i kawałek prostych. Jeszcze taka jedna uwaga. Jak sobie tutaj poprostowałem tory, okazało się, że zobaczcie, tutaj jest taki mały zabieg, musiałem wykonać, też uczulam. Rusza się tutaj ta część podkładu. Kurczę, jak to pokazać fajnie. Rusza się część podkładu tutaj razem z iglicą, prawda? I ta iglica, jak była przesunięta w tą stronę, nie dochodziła mi do końca, bo była tak, dlatego że ta część podkładu mocowania
dotykała mi podkładu sąsiedniego toru. Tą samą sytuację mam tutaj, też musiałem przyciąć. Oczywiście, żeby nie niszczyć zwrotnicy, przyciąłem nie od zwrotnicy, tylko przyciąłem od zwykłego toru. Tutaj. Także, znaczy nie od tej części ruchomej obciąłem kawałek plastiku, tylko przy podkładzie. I wtedy iglica fajnie będzie mogła swobodnie się ruszać i dociskać do szyny. Dobrze, to zabieramy się teraz za część prostą. Zacznijmy może od zewnętrznego toru, więc ten sobie przesuniemy troszeczkę i posprzątam sobie trochę tutaj. Nie lubię strasznie bałaganu. I jedziemy śmiało. To sobie zaraz rozsmarujemy. Tutaj się nie martwimy, że nam się co jakaś iglica sklei. Po prostu przypapramy, ciach. Patyczek w ruch. Tu nie musimy też do samego końca dojechać. To tak mówię, to się ma tylko trzymać, żeby się przy szutrowaniu tory nie odklejały. Ok. Teraz muszę tu troszeczkę unieść te tory z tymi kablami. O. Tak. Delikatnie. O. I znowu kawałeczek paseczka. Tu. Na razie nie wyjeżdżam dalej niż za tor, bo będzie mi łatwiej domierzyć wtedy odcinek. No tutaj ten, który będę docinał, nie będzie mi się tu paprać wszystko klejem. No i nasz patyczek. I znowu dosmarujemy. Wspominałem we wcześniejszym odcinku, że te kabelki mocuję takim klejem w pałeczkach, takim na gorąco, ale widzę, że w tym wypadku te kable mi się tak fajnie tu schowają, że nie będą mi prężyć, jedynie w tym miejscu zrobię taki myk, żeby one mi po prostu nie przeszkadzały, żeby się tor nie unosił. Tak chyba się obędzie bez tego, bo to tak jak mówię, też po to wcześniej łapałem tym klejem na gorąco w pałeczkach, żeby podczas szutrowania druciki, kabelki nie prężyły mi i nie wypychały do góry, czy też tam na bok, żeby mi po prostu nie rozwalały tej kupeczki szutra, którą będę formował dookoła toru. Dobra. I zapinamy tutaj tor. Okay. Tutaj dociśniemy i teraz tak. Tu się musimy trzymać tych kreseczek. O, ja pokażę. Tutaj się musimy trzymać tych kreseczek. O, tych. I jedziemy sobie, a tutaj musimy się trzymać tych kreseczek. O. Widzicie? Troszkę ściąga. Ale to wino tutaj. O. No i ok. Zaraz sobie zrobimy, jak ja to mówię, kontrolę jakości. Tak, 7,3 mm i tutaj mamy 7,3. Tak. I jeszcze środek sobie skontrolujemy. Idealnie. Czyli według mnie no jest prosto, no jest tak jak ma być. Na łuku widzę, złączki się szczepiły równiutko. Nic tutaj nie jest powykrzywiane.
Także będzie dobrze. No i co? Zabieramy się za kolejny łuk. Jedziemy drogi. Tu się na tyle nawet dobrze trzyma, że nie muszę ciężarkami, widzę. Dobrze, tu wystarczy. Uniesiemy sobie razem z kabelkami. Tak. Nasz patyczek i powtarzamy sobie zabieg. I powtarzamy zabieg. OK. Jak było wcześniej wszystko wymierzone, to niewielkie korekty są potrzebne. Wystarczy się trzymać pierwotnych założeń i cały czas, powiedzmy, że prostować do tych pierwotnych wymiarów, jakie miały być, i dużej pomyłki nie będzie. Zapinamy tor, uważamy, tutaj też nie smarujemy właśnie tutaj, może pokażę, tu w tych miejscach klejem nie smarujemy, żeby nam się złączki nie zafajdały, bo jak się złączka zafajda tym klejem, to jest już kiepsko. Kabelki wciągamy delikatnie. I pozostaje nam dopasowanie. Tu muszę troszeczkę powalczyć. Pokażemy, jak będę walczył. Tu mi się troszeczkę zakręt nie kształcił, już jest prosto. Teraz sobie dopnę sobie tą złączkę tutaj, nastawiam do linii, którą narysowałem wcześniej. Tutaj robię dokładnie to samo do kreseczki. O, tak, i mierzymy. I tutaj miałem 13 i 4, a tutaj mam 13 i 3, czyli tutaj muszę z tej bliższej strony milimetr sobie tutaj przesunąć i zobaczyć, czy mi się gdzieś tutaj nie rozjechało na łuku. OK. Pasuje. Jeszcze raz. Jeszcze raz. 13 i 2 w zasadzie. I 13 i 3 tu, w tą stronę. Chcę, żeby te tory niekoniecznie muszą być równo ze ścianą, ale chcę, żeby były równo względem siebie, żeby nie były tak, tylko żeby szły równolegle. Stąd tak mierzę, bo potem będzie to nie za fajnie wyglądało. Dobra. Jeszcze sobie zmierzę odległość od torów, od szyny. 5,8, 5 i 8. OK. No i widzimy się na docinaniu tutaj bocznic. Dotniemy sobie, domierzymy. Prawdopodobnie będę sobie chciał zostawić tutaj po centymetrze mniej więcej odstępu, żeby mi tutaj nie prężyło. I tak tutaj zabuduję potem takie kozły oporowe zbiorcze. Więc na razie trzymajcie się. Dokończę sobie te bocznice kleić i wracam do Was. No i witam. Będziemy teraz sobie docinać. Więc tak, mam tutaj kilka odcinków torów jeszcze niewykorzystanych. Myślę, że coś wykorzystam z tych torów do kończenia tych bocznic.
No na pewno te odcinki nam się już nie przydadzą, więc sobie je odłożymy na bok. Ten zakręt też raczej nam się nie przyda. Zmierzymy sobie potrzebne długości. Może zajmiemy się najpierw tą. Klej na razie sobie odstawimy. Patyczek też. Jak widzicie, dokończone są już te części torów, które już mówiłem, że przykleję. Czyli teraz zostało nam tylko domierzenie i doklejenie tych zżynów. No i zobaczmy, tutaj mamy 21 cm. No ale powiedziałem, że sobie zostawię troszeczkę zapasu, żeby się przede wszystkim wygodniej ten tor zapinało. Tutaj mamy, no powiedzmy 20 i ten też możemy zrobić na 20. Tak jak mówię, ze 2-3 cm i tak jeszcze odejdzie, bo będę tutaj robił taki wspólny kozioł oporowy. To powiedzmy, że 20. Tutaj też 20. Czyli 3 odcinki po 20 nam potrzebne. 3 odcinki po 20. Tutaj mam taką piłeczkę fajną głośnicową. Widzieliście, jak pokazywałem brzeszczoty. Chyba w odcinku trzecim, tam gdzie był unboxing z częściami na rozbudowę makiety. Tutaj mamy tor. Aha, tu mamy tor G1, czyli on jest długości 23 cm, więc musiałbym go tylko przyciąć. Ma nawet złączkę, więc sprawnie. To na razie sobie odłożymy. Tutaj mam 22. Też 2 cm do przycięcia. No i tutaj mam kawałek flexa. O, ustawię sobie go równo. Tutaj z tej strony jest przycięty równo. Tutaj spróbuję sobie odmierzyć. Te 20 cm dobijemy sobie tutaj tym torem, bo to jest flex, to on musi być. O, ok. Będzie mi po prostu wygodniej, bo on jest prawie że na szerokość toru. No, widzicie, jak ładnie pasuje. Także te 20 sobie tu odmierzę. 20, 20. Ok. I tak to muszę przyciąć. Bierzemy następny. Z tej strony jest równiejszy. Tak. Przyłożymy 20 i 20. Ok. Pasuje. No i tutaj mamy złączkę, więc musimy tak. O. Prawie że na oko. Ale jest. I 20 i 20. Dobrze. To mamy odznaczone. Porobiłem sobie takie, nie wiem czy to będzie widać. Może będzie, o. Takie punkciki czarne, że jak sobie położę pod brzeszczotem, to będę widział mniej więcej gdzie zacząć ciąć. Dobrze, to obetnę i widzimy się za chwilkę. Pokażę to dalej. Dobrze, więc tak. Już mamy docięte. I teraz musimy troszeczkę ten tor przygotować. Trzeba założyć złączkę. Jak widać, złączki tutaj, mam tutaj taki pojemniczek ze złączkami. O, pokażę przy okazji, jak wyglądają takie złączki izolowane. O, one mają po środku taki, o, tutaj, w tym miejscu, taką przegrodę mają plastikową i zapina się je jak zwykłe złączki, z tym, że one wtedy ze względu na tą przerwę szyny się nie stykają, no i jest przerwa. I tak się robi odcinki izolowane między innymi. Tutaj mam zwykłą złączkę do szyn 2,1 mm. No i muszę, bo teraz tak, jak mamy tor tam przygotowany na makiecie, to on ma złączkę już firmowo z tej strony, bo tam sobie dałem te sztywne, proste takie
Nie fleksy, tylko sztywne, proste, żeby mi się fajnie układało. I one mają już tu filmowo z tej strony złączkę, więc muszę drugą zamontować z tej strony, prawda? No i teraz tak. Tutaj mamy tor i pasowałoby tą złączkę włożyć, ale ta złączka, no ta akurat nam weszła. O, ładnie. Pasuje. I z tej strony już złączki nie dokładamy, bo będzie tak i tutaj będzie deska, więc tu już nam złączka niepotrzebna. Więc ten jeden tor mamy gotowy. Można sobie wziąć taki gruby pilnik, nawet do drzewa, i delikatnie z tej strony będzie nam łatwiej i delikatnie sobie, to jest flex, to mi jeszcze ucieka, muszę go troszeczkę trzymać i delikatnie, żeby nie powyrywać z tych uchwytów na podkładach. Tak. A potem można dokończyć na takim pilniczku, który zakosiłem żonie do paznokci. One się świetnie sprawdzają w wygładzaniu. O, i teraz jest prawie że już idealnie. O, teraz troszeczkę jeszcze te brzegi trzeba spiłować, żeby się złączka fajnie wczepiła. I bierzemy kolejną złączkę i patrzymy, czy wejdzie. Pamiętamy, że ta górna ma wejść. Ok, tu nie wejdzie, bo tutaj we flexach jest taki zabieg, że trzeba odciąć jeden podkład. Ten trzeba wyłamać i zaraz zapinamy złączkę. Jest wypiłowane fajnie, złączka weszła, ale nie do końca, więc trzeba troszeczkę posunąć podkłady. O. I tak. Można by jeszcze tutaj kawałeczek wyciąć tego, ale nie ma sensu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jak przyłożę do... W sumie to nie, może od razu to wytnę. Ok, to mamy zapięty. Tor tu oczywiście musimy go troszeczkę przesunąć, bo on musi być tej samej długości obie szyny. Ok. No to sobie będziemy tutaj regulować już jak, tak jak mówię, jak przyłożymy na makietę. Ok, dobrze, czyli mamy dwa odcinki przygotowane. Z trzecim postępujemy dokładnie tak samo. Także widzimy się za chwilkę. Dobrze, więc teraz będziemy przyklejać te trzy części, które sobie docięliśmy. Także ciach, ciach i to jest ta ostatnia. Ok. I nasz patyczek delikatnie. Tu mi się troszkę za dużo tego kleju nałożyło. No, to nic, rozsmarujemy go to troszkę na boki i będzie dobrze. Ok. I co? Przyklejamy. Zobaczymy. Może tego flexa mnie najbardziej tak, że tak powiem, tutaj męczy. O, tu trzeba teraz trafić. Delikatnie wsunąć te szyny. O, tu się nie zapina. O, dobra. Weszło. Delikatnie. I teraz musimy sobie rozsunąć podkłady. O. Żeby... O. No flex ma to do siebie, że te podkłady się czasami tak zbijają, tak się zagęszczają.
i trzeba to fajnie sobie tu rozłożyć, to wyczyścić. Dobrze, mamy na razie położony, za chwilkę będziemy sprawdzać, czy są, jak ja to mówię, w linii, i bierzemy kolejną szynę. To był akurat, no widzicie, sztywniejszy odcinek, nie ma kłopotu, docinam, przystawiam i jest prosto, musi być prosto. I ostatni ciach i sprawdzamy. Tutaj ta pierwsza miałem na 5,3 cm, tutaj jest 5,3, czyli to jest idealnie, mam w linii. Tutaj jeżeli chodzi o ten pierwszy tor, to mam idealnie początek, środek i koniec bocznicy mam w takim samym odstępie od tej deseczki, więc wizualnie będzie prosto. Teraz tutaj sobie zmierzymy tego bohatera. 21,4, a tutaj na środku miałem 21,4 i tu oj, tu mi zjechało to ostro. 21. Ok, jest. I tutaj było do ściany, było 10,7, 10,8, trochę w tą stronę. Ok, gotowe. Także za chwilę pokażę jeszcze ostatnie doklejanie tych dwóch odcinków i w dzisiejszym odcinku będziemy powoli kończyć. Dobrze, docięte mamy kolejne dwa odcinki. Tutaj już posmarowałem klejem jedną część. Teraz rozsmarujemy. I zakładamy. Też to jest flex. Odcinek flexa. Więc tak łatwo nie wejdzie, bo się będzie wysuwał z podkładów. Trzeba go delikatnie sunąć każdą szynę osobno. No i oczywiście wymodelować na prosto. Trzeba by sobie tutaj jakoś pomóc. O, może tak. O. O. Teraz jest prosto. Ok, prosto jak prosto. Teraz zobaczymy, czy jest w miarę równolegle. 4, troszkę tu. O, tak jak teraz. No i zapinamy ostatni odcinek. Troszeczkę kleju. Patyczek. Zaraz będziemy mogli wyrzucić, bo już się dzisiaj nie przyda. I zapinamy. Tym się dosyć ciasno. Widzicie, po to ten centymetr chciałem, żeby tutaj mi się łatwiej wczepiał. Ok. Przypiłowane wszystko jest. To może z tej perspektywy wyglądać, że na przykład tutaj jest krzywo, ale to nie jest krzywo, tylko korek jest krzywo przyklejony. Bo korek tak orientacyjnie mniej więcej przy pierwszym dopasowaniu torów się klei, więc potem zawsze można wszystko, że tak powiem, wyprowadzić jeszcze. Zobaczmy tutaj. Mam ile? 4,1, 4,2, czyli tu. Tak, muszę troszeczkę. Tutaj mam 4,1,
4,1. 4,1. 4,1,5 powiedzmy. Mam bzika na punkcie równolegle układanych torów. 4,1, 4,2. Widzicie? Będę musiał tutaj ciężarkiem od razu. Ta końcówka się... I 4,1. OK. Czyli wychodzi, że jest równo. Tutaj też możemy sobie docisnąć. Także myślę, że to by było w zasadzie na tyle. Bocznice mamy dokończone. Teraz jak cały klej wyschnie, zwiążę, wrócę tutaj za 2 dni, może za 3. No i co? I zaczniemy się powoli brać za malowanie i za szutrowanie torowiska. Ale to już pewnie będzie pod koniec wakacji, więc zapraszam do oglądania innych odcinków i trzymajcie się gorąco. Cześć.